No, brat, ja rozumiem, da? No, słowiańsko bractwo i tak dalej. Ja jestem tolerancyjny człowiek. No, kirilica. Komu to jest potrzebne? Brat, ja także jestem tolerancyjny człowiek. I także słowiańsko bractwo i tak dalej. Ale kirilica, wam jest trzeba pisać na kirilicji, a wy, brat, nie piszecie na kirilicji, a to wiele świat na kirilicji nie pisze. Pisze prawdziwy Słowianie, jedyny świat rozumie pisze. W kirilicji jest, jedyno w kirilicy, raz i drugą można zdija. Nie ma, nie bude. I potem na kirilicy pisać. Brati, poczekajcie. Tako latnica, kako i kirilica mają jeden koreń, gryczski koreń. Tako, zašto generalno nie moglibyśmy делать nekakawy hybridny alfabet, może być i tutaj koreń jest dostateczno wzajemny i ma takowe razliczne podobieństwa, aby něco tako stworiti. No i tako imał jestem pomysł, aby hybridizować kirylicę i latynicę. Jeśli możliwe, aby Słowianie mogli czytać nekakawy alfabet, który będzie rozumiały bez uczenia i Słowianom, którzy piszą na starosłowiańskiej kirylicy i także Słowianom, którzy piszą na wszechświatowej latynicy. No, uwidzimy. Poglądajcie tutaj epizod i będziecie to znać. Tako, dobrodošli na kanał međuslovianskog języka. Kirilica, latinica, tako kako jesam govoril, prosto jednog dnia jesam sjedel, ne imal jesam mnogo roboty, prišla mi ideja do glave. Jest li możliwo takowy eksperyment međualfabetna rozumliwość i latinica i kirilica mogą być pisane različnymi metodami, to znaczy może być kursywa, może być nekakawa takowa literaturne fonty, literaturne formy bukw i pismen i z tego powodu jest możliwe, że niektóre formy, na przykład między kiryliceją i latinicą są identyczne, da? Na przykład samogłaski A, E, O to jest równo. Jest w kirylicy bukwa D i ona na komputerze pisze się tako, a w latinicy D pisze się na komputerze tako. No, poglądajcie tut. Tut jest takowa klasyczna, kiriliczna forma bukwy D w kursywnym, to znaczy przybliżno ręcznym pisaniu, a tut jest latiniczna forma bukwy pismena D w latinicznym pisaniu. Jak możecie widzieć, ta wielka forma kursywna jest identyczna, ale mała forma kursywna jest już rozliczna. Tako, ako byśmy pisali wielką formą i na przykład Ukrainiec by rozumiał tą formę i na przykład Poliak by rozumiał tą formę, za to, że to jest identyczna. No i tako, ja jestem śledził te podobieństwa, no i co jestem stworzył? Něco tako. To jest той alfabet, możemy powiedzieć, takowy hybridny. To znaczy, to są te formy, jestem potrzebował to pisać ręcznie, za to, że to na komputerze nie są prosto takowe pismena. I możecie także uwidzieć, na jakowych formach ja jestem jakoby podpierał się, jakowe formy ja jestem brał z obadwóch alfabetów. Możecie na przykład widzieć, że niektóre formy jako H są hybrydne, da? Jest to tako nemnogo
deformovano, nemnogo prijetvorjeno da bi bilo formою i podobno do latiničnogo H i do kiriličnogo H. Na primjer, bukva I jest wzięta od crkewnosłowiańskiego i od białoruskiej i ukraińskiej kirilicy. J jest od južnej kirilice, od jugosłowiańskiej kirilicy. Potom takože su od druge formy. Kako możecie widzieć, tu jest mnogo roboty z takowymi wizualnymi czarami, da? Tako wizualne czarowanie, to znaczy prosto oczam, to jest podobno i k latinicy, i k kirilicy, kako na przykład G jest podobno k kursywnomu malomu G i jednocześnie podobno z formą do latinicznego wielkiego kursywnego G, da? I tako możemy jeszcze dalej sobie eksperymentować i na przykład u N ja jestem imał rozliczne idee, wziął jestem formę, którą jestem widział w kirilicy Lemkow na jugu polskiej krainy. Oni prosto pisali kiriliczno N równo jako latiniczno N. Za to tako, że jestem potem i zmyślił sobie formę, która jest pośred kirilicznego N i latinicznego N, da? I tako dalej. No, i tako zaisto nie znam kako nazwati tutaj alfabet. Latinico-kirilica? Kirilico-latinica? Nie znam, jestem tako, że i zmyślił sobie tako przyśmieszno imię Swatowica, bo jest latinica i kirilica i glagolica, a moje rodne imię jest Swat, tako Swatowica, no to jest myślimy mnogo narcystyczne, tako może być. Nie znam, możecie napisać wasze propozycje, przedłożenia odnośnie imienia tego alfabeta w komentarzach. Ja jestem takože przygotowił nemnogo rječení na drugich słowiańskich językach, tako możecie poglądać. Możecie uwidzieć na przykład něco tako. Ja jestem to pokazywał rozlicznym ludziom. To nie było mnogo ludzi, no generalno oni mówili, że im jest rozumliwo. Możecie riekti takože wy, co wy o tutom myślicie i pokazywać to waszym znajomym. I z powoda pradzieda tego alfabeta, to znaczy greckiego języka, który imał wielko rozliczną fonetykę od słowiańskich języków. I tako na przykład było i z latinskim językiem i z tego powodu nie jest możliwe znaleźć nikakową rozumliwą formę, jak pisać sz, ili dż, ili cze, cie, ży, dż, dz, tako dalej. No to jest problem. Ili na przykład No i tu jest prosto możliwe jedynie eksperymentować. Ja imał jestem niekoliko pomysłów. Może być pisać niekakowe dwuznaki, jako w polskim, da? Ili tako jako anglijskie dwuznaki s i h, to by było sz. Ili może być pisać jako Czechy, Słowaki, Słowency s i diakritik. No, ako będziemy dawać kiriliczne znaki, to potem już nikt nie będzie rozumieć, da? No, jedyno kiryliczni Słowiani, a latiniczni nie będą. No i potem co? Najwyższa osobliwa idea, którą ja jestem imał, to dawać kiryliczne bukwy nad latinicznymi pismenami. I to prosto jest za to, że kiryliczne bukwy są kiryliczne bukwy, za to kiryliczni Słowianie będą rozumieć, a potem, ako jest takowa mała bukwa nad wielką bukwoją, to może przywodzić latinicznym Słowianom
nekakowe te diakritiki i haczki, które oni tako lubią. No, ale samorazumno nikakowa iz tych idej nie jest veliko praktična, možno rekti. Nažalost, latinica koristaje diakritiki, a kirilica brala swoje bukwy wierodostojno od glagolice i może być jeszcze i z niekakowych drugich alfabetów. Nie znam dobro, kako tam było. No i to jest główno to. Samorazumno tutaj eksperyment. To jest takowa zabawa, daby prosto pokazać, kako bliskie są obadwa alfabety i kako rozumliwe mogą być jeden drugiemu. Może być, jako będziecie mieć nekakowe dobre idee, kako pisać słowiańskie języki w tym alfabecie, możecie pisać w komentarzach. No, tak, że myślę, może być i można by zrobić z tym nekakowy komputerny font. I chwala tomu pisać tak, że nekakowe rozumliwe rzeczy, które by byli tako hybridne, tako, że w elektronicznej, cyfrowej formie, ako niekto jest grafik i zna, kako tworiti fonty, możecie próbować, posyłać mi i ja potem to będę pokazywać na wideo. No, tako ili inaczej, kako widzicie z tego eksperymenta, nasze kultury bywają mnogo wyższe, bliskie od tego, kako my myślimy. No i to jest to. Niechaj medżusłowiańska sila będzie z wami. I pozdraw!